ten problem już od jakiegoś czasu właściwie trwa. Ostatnio się nasilił. Chodzi o osoby chore lub w podeszłym wieku, które są wypisywane ze szpitali lub po prostu służby je przywożą z tak zwanej ulicy. Są w takim stanie zdrowia, że prawo nie pozwala nam przyjąć ich do placówek typu ogrzewalnia, noclegownia. Jedyne miejsce dla nich, ponieważ są niezdolne do samoobsługi, to jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej schronisko z usługami opiekuńczymi. My akurat też na szczęście taką placówkę prowadzimy, zresztą chyba jako jedyni w województwie podlaskim. Ale procedura przyjęcia do tej placówki trwa, ponieważ skierowanie do niej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie. Więc zanim ta osoba może faktycznie trafić do odpowiedniej placówki, czyli schroniska, mija jakiś czas potrzebny na załatwienie tych właśnie formalności pozwalających skierować ją do tego schroniska. No i w tym okresie ona musi gdzieś być. Nie powinna być zgodnie z prawem w naszych placówkach typu ogrzewalnia, noclegownia, ponieważ to nie jest miejsce dla takich osób, nie ma odpowiedniej kadry, nie ma odpowiedniego poziomu usług. Nikt się nie będzie taką osobą 24 godziny na dobę zajmował. No i jest taka dziura w systemie. Nie wiemy wszyscy, co z takimi osobami robić. Ani my jako organizacje, ani szpitale za bardzo, które biedne dzwonią, szukają miejsca, ani służby, bo nie wiedzą, gdzie taką osobę wieść. My czasami, jeśli ona jest w takim stanie, że no jest przynajmniej, może przynajmniej, nie wiem, fizycznie się poruszać, chodzić sama, w miarę coś tam przy sobie zrobić, no to oczywiście przyjmujemy, ale nie możemy wszystkich brać. No musieliśmy ostatnio odmówić, nie przyjęliśmy pana starszego w gipsie, bo po prostu nie był zdolny do samoobsługi. I to jest naprawdę duży problem i te osoby cierpią i my mamy dylematy i generalnie właśnie system nie wie, co z takimi osobami robić i przydałoby się jakoś wspólnie pomyśleć, nie wiem z kim, z władzami, z instytucjami różnymi, jak ten problem rozwiązać. No bo jeżeli taka osoba jednak trafi do was, jeżeli przyjmiecie ją, to jak to wygląda w praktyce obsługa, pomoc takiej osobie? W praktyce wygląda tak, że no, opiekunowie w jakimś tam stopniu się zajmują, czasami proszą podopiecznych o pomoc i jakoś tam próbujemy się zajmować, opiekować, ale to jest taka pomoc naprawdę doraźna. I nie to jest o to, partyzantka. Dokładnie, to nie o to przecież w tym wszystkim chodzi. To nie jest tak naprawdę taka pomoc właściwa czy odpowiednia dla osoby w takim stanie, a zanim trafi na schronisko, to tak jak mówiłem, mija czas, a poza tym nie zawsze w schronisku jest miejsce, bo mamy tych miejsc tam 20 kilka na całe województwo, a telefony dostajemy czasem z terenu całej Polski, czy mamy miejsce na przyjęcie takich osób. Bo to są zazwyczaj osoby starsze, samotne? Starsze lub w takim stanie zdrowia, który nie pozwala im właśnie na takie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, bo osoba może być młoda, ale na przykład straciła kończyny, tak, w wyniku, nie wiem, wypadku, no i już pracy nie ma i tak dalej, nie radzi sobie, rodziny nie ma, dlatego jest bezdomna, albo rodzina czasami nie chce mieć z nią kontaktu z różnych przyczyn. Albo są to osoby, i to jest najsmutniejsze i to jest najgorszy stan tych osób, z zaburzeniami psychicznymi. To jest taka grupa ludzi, trochę tak żyjących na marginesie, gdzie przychodzi taki dramat jakiś zdrowotny i nie wiadomo, co z tymi ludźmi zrobić. Dokładnie. Można tak powiedzieć nawet, że one żyją na marginesie marginesu, bo już są zmarginalizowane przez sam fakt bezdomności. No a jeszcze czasami właśnie nie ma dla nich miejsca w tym systemie pomocy, no bo właśnie są te luki, te dziury i też generalnie jest chyba za mało miejsc. Kto mógłby wam pomóc? Kto Dobre powinien? pytanie. Najlepiej to by było rozwiązać na najwyższym szczeblu, czyli ustawowo, ale to tam wiadomo jak to jest. To zajmuje czas i w ogóle. Nie wiem. Nie wiem, tak szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy. Może zmienić jakieś procedury przyjmowania do tych schronisk, ale to też jest regulowane ustawą o pomocy społecznej. Chociaż nie wiem, czy może to miasto, gmina może w jakimś stopniu ustalić te reguły. Trudno powiedzieć. No, ale problem nierozwiązany, a ludzie cierpią i potrzebują pomocy. Ludzie tak cierpią i są wożeni od Annasza do Kajfasza, jak to się mówi. I jest to problem dla wszystkich.